Jak zawsze trzeba zacząć od takiego szerszego tła, czyli powiedzieć, skąd te filmy się biorą. Otóż koniec lat 70. to jest schyłek epoki gierkowskiej w Polsce, naznaczony coraz trudniejszą sytuacją ekonomiczną oraz rosnącymi napięciami politycznymi. Po raz pierwszy w historii PRL-u zaczyna wówczas na taką skalę funkcjonować zorganizowany ruch opozycyjny w postaci Komitetu Obrony Robotników, czyli KOR-u, założony po wydarzeniach radomskich w roku 76 przez wielu działaczy, dzisiaj reprezentujących zupełnie różne opcje polityczne, ale to mniej istotne. Zła sytuacja ekonomiczna, braki na rynku, drożyzna splotły się z coraz głośniej stawianymi postulatami politycznymi i coraz wyraźniejszą kompromitacją systemu komunistycznego, co zaowocowało Karnawałem Solidarności, czyli okresem między strajkami na Wybrzeżu w sierpniu roku 80, a wprowadzeniem stanu wojennego przez aparat komunistyczny 13 grudnia 81 roku. Stan wojenny, który trwał do 22 lipca 1983 roku, czyli 585 dni, był tragicznym doświadczeniem dla wszystkich właściwie sfer życia w Polsce. Przyczynił się do pogłębienia tej złej sytuacji gospodarczej, do jeszcze większego ograniczenia swobód obywatelskich. W rezultacie państwo komunistyczne stało się ekonomicznym i moralnym bankrutem, co zaowocowało po kilku latach jego upadkiem. Proszę Państwa, zapowiedź nadchodzących kryzysów społecznych można obserwować w sztuce jeszcze zanim ich objawy rzeczywiście się ujawnią. Czyli w zasadzie można się interesować sztuką, nawet jeśli ktoś nie szuka w niej doświadczeń estetycznych. Można widzieć w niej rodzaj barometru, za pomocą którego można jakieś przyszłe wydarzenia przewidywać. Oczywiście to nie jest proste, bo sztuka zawiera także multum proroctw fałszywych, błędnych przepowiedni itd. Ale najłatwiej te nastroje społeczne odczytywać w sztuce masowej, która z natury rzeczy odwołuje się do nastrojów społecznych, zarówno tych w pełni uświadomionych, jak i tych zaledwie przeczuwanych przez twórców, czyli czasami twórcy świadomie coś chcą powiedzieć, ale czasami, a właściwie to trudno te dwa aspekty oddzielić, są również rodzajem medium, przez które przepływa taka zbiorowa świadomość. Kiedy mówię o sztuce masowej, to mam na myśli takie rodzaje sztuki, które są masowe ze swojej natury, jak film na przykład, który zawsze wymaga widzów. No, poeta może dla siebie pisać, czy tam dla ukochanej, ale filmu raczej w ten sposób się nie da zrealizować. Zawsze trzeba myśleć o widzach w sali kinowej. Więc taka sztuka właśnie jak film jest szczególnie predestynowana do tego, żeby te zmiany przewidywać. Oczywiście najprościej jest oddzielić te przepowiednie fałszywe od prawdziwych ex post, czyli z perspektywy czasu. Dlatego też informacje o tych profetycznych cechach sztuki ja tak na marginesie trochę podaję, koncentrując się na diagnozie, która okazała się trafna i jeśli dzisiaj czytamy historię kina polskiego, no to widzimy wyraźnie, że taka zapowiedź była. Mianowicie był to taki nurt w polskim kinie nazwany kinem moralnego niepokoju. Na ogół przyjmuje się, że ten nurt rozpoczynają dwa cykle filmów telewizyjnych rozpoczęte w roku 76. Jeden realizowany przez zespół filmowy X i on miał tytuł Sytuacje rodzinne, a drugi był realizowany przez zespół filmowy Tor. Nie miał wspólnej nazwy, ale to był taki cykl filmów o tematyce sportowej. To jest zresztą istotne, że ten nurt, który jest tak istotny, to jeden z najważniejszych nurtów w historii polskiego kina, że on się zaczyna w telewizji i właściwie można powiedzieć, że filmy telewizyjne przez cały ten okres drugiej połowy lat 70. były istotną jego częścią. Trudno właściwie oddzielić te dwa typy twórczości. To się zaczęło w telewizji z tego powodu, że filmy telewizyjne, które były krótsze, trwały to około godziny, miały dla debiutujących twórców stanowić rodzaj takiego sprawdzianu przed
realizacją pełnometrażowego filmu kinowego. W każdym razie to zjawisko, o którym mówimy, kino moralnego niepokoju, wbrew nazwie, wydaje mi się, że jest zjawiskiem tyleż kinowym, co telewizyjnym. Możliwe jest zresztą, że to telewizja wymusiła taką tematykę, nie telewizja w sensie instytucji, tylko raczej telewizja w sensie medium i tego, co widzowie chcieli oglądać, wymusiła taką tematykę współczesną, obyczajową powiedzmy, a możliwe, że stało się tak ze względu na preferencje twórców, którzy chcieli takie właśnie filmy realizować. W każdym razie ta taka dosyć błaha czasami warstwa obyczajowa prędko stała się taką kanwą, na której rozpościerał się, czy wokół której oplatał się prawdziwy wątek, czyli dylematy moralne, szczególnie dylematy moralne młodych ludzi wchodzących w dorosłość i zderzających się z pokracznością systemu, w którym mieli funkcjonować i mechanizmami tego systemu. I to właśnie ci młodzi ludzie stawiali rzeczywistości komunistycznej. Tutaj się powołam na tytuł jednego z najważniejszych filmów tego nurtu, film pana Janusza Zaorskiego, Dziecinne pytania. Dziecinne, czyli takie właśnie, jakie może stawiać młody człowiek wchodzący w życie. Za film kinowy, który ten nurt otwiera i nadaje mu wagę, uznaje się Człowieka z marmuru Andrzeja Wajdy, który to film miał premierę w 1977 roku. I to jest interesujący początek z tego powodu, że to jest film, który łączy, jak Państwo pamiętają, dwie płaszczyzny czasowe, to znaczy współczesną, czyli tę rzeczywistość lat 70. i historyczną, czyli stalinowską. Z jednej strony to jest film rozliczeniowy, historyczny, zajmujący się stalinizmem, z drugiej strony jest to film aktualny o tym, jak współcześnie w latach 70. ten system funkcjonuje i pokazujący, że ta przeszłość stalinowska nie jest okresem tak naprawdę zamkniętym i rozliczonym. Nazwę kino moralnego niepokoju zaproponował reżyser Janusz Kijowski, która to nazwa jest z jednej strony trochę niekonkretna, bo właściwie cóż to by miało znaczyć, jeśli zastanowimy kino moralnego niepokoju. Z drugiej strony ten tytuł był niewygodny dla władzy, no bo zarówno słowo niepokój, jak i moralność były dla władzy komunistycznej dyskusyjne. No niemniej jednak ten termin się przyjął i się już przyjmie chyba na zawsze. Obejmuje on grupę filmów zrealizowanych między rokiem 77 czy 6, jeśli te telewizyjne zjawiska uwzględnić, do roku 81. Te filmy miały tematykę współczesną, eksponowały, zgodnie z nazwą nurtu, dylematy moralne, które stawia system komunistyczny, w szczególności przed młodymi ludźmi. Ta cezura, którą tutaj wskazałem, czyli rok 81 jako koniec kina moralnego niepokoju, oczywiście nie wynika z jakiejś wewnętrznej dynamiki tego nurtu. To nie było takie zjawisko, które się zaczęło, trwało sobie i potem się skończyło, tylko wynika z uwarunkowań politycznych. To znaczy stan wojenny przerwał nie tylko ten nurt, ale w ogóle taki dosyć krótki rozkwit kinematografii, będący rezultatem solidarnościowej wolności, poluzowania ograniczeń cenzury, ale także optymizmu z jednej strony twórców, z drugiej strony widzów. I tutaj chciałbym się odwołać do cytatu z artykułu Bożeny Janickiej, krytyka, która relacjonując Festiwal Filmów Popularnych z września 1981 roku, który się odbywał w Gdańsku, to też jest symboliczne, pisała tak, tutaj cytat: polski film jest chyba u progu wielkiej passy. Znaleziono właściwy ton wobec spraw ważnych, otworzyło się wiele dróg, którymi można pójść dalej, jeżeli warunki pozwolą. I to zawieszenie okazało się uzasadnione, bo warunki nie pozwoliły i w roku następnym, w 1982, Festiwal Polskich Filmów Popularnych w ogóle się nie odbył.
A gdyby się odbył, to dosyć łatwo to można sprawdzić, że prawdopodobnie byłby to jeden z najlepszych, jeśli nie w ogóle najlepszy festiwal gdański, bo wiele znakomitych utworów do konkursu mogłoby stanąć, wśród nich właśnie Matka Królów Zaorskiego.